Cześć, witam Was na kolejnej lekcji serii Start Cleaning Windows. Ostatnio omawialiśmy, jak myć myjką okna, jeżeli one mają takie standardowe zabrudzenia, jeśli to jest takie mycie serwisowe tylko z kurzu, z takich bieżących osadów drogowych. Dzisiaj skupimy się na tym, co jeżeli na tych oknach są zabrudzenia takie pobudowlane, poremontowe lub jeżeli te okna bardzo długo nie były myte. Pokażę Wam sporo tipów, omówię narzędzia, jakie mamy oraz techniki ich użycia. Oraz postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy skoro to mycie pobudowlane jest najtrudniejsze, bo jest najwięcej narzędzi i najwięcej wymaga wiedzy i czasu, to czy najlepiej się da na tym zarobić. Także zapraszam Was do obejrzenia materiału. Dziś jesteśmy na krakowskim Zakrzówku. Udało nam się wyhaczyć naprawdę fajną miejscówkę do nagrań, za co serdecznie dziękujemy tutaj kawiarni, która za niedługo się otwiera. Jeśli będziecie w Krakowie, to na pewno możecie tutaj za niedługo zajrzeć. A przechodząc płynnie do materiału, na ostatniej lekcji omawialiśmy chemię. Więc ja dzisiaj nie będę bardzo się doktoryzował nad tym, jakiej chemii do jakich zabrudzeń. Cofnę Was do tamtego materiału, to była lekcja pierwsza i możecie wtedy zapoznać się z tym, jakie chemie do jakich zabrudzeń są idealne. Dzisiaj skupię się na narzędziach. Zatem przechodząc płynnie do narzędzi, przygotowaliśmy sobie tutaj taki fajny stolik, żeby Wam to omówić. Do doczyszczania w pierwszej kolejności możemy użyć padów. No i są to pady takie bardziej hardkorowe, twardsze, na przykład czerwone i białe są bardziej delikatne. Je przyczepiamy do takiego przyrządu, do uchwytu na pady. Ten uchwyt może też być na takim fajnym kijku i zaraz zobaczycie w praktyce, co ten kijek nam daje. Kolejnym narzędziem jest taka stalowa wełna. Wydaje się Wam, że może porysować szyby, jednak jest to taka wełna o gradacji z 4 zerami. Więc taką wełną spokojnie możemy jej używać do szyb, do szkła, nic się z tym szkłem nie dzieje. Nie możemy jej używać do takich powierzchni lakierowanych, no bo wtedy po prostu troszkę je zmatowimy. Szkło jest na tyle twarde, że nie ma potrzeby, a bardzo fajnie usuwa to niektóre zabrudzenia i też Wam pokażę w praktyce. Kolejnym elementem jest skrobak. Szeroko o tym narzędziu opowiadałem ostatnio w recenzji, a dzisiaj pokażę, jak ono działa dokładnie w praktyce przy usuwaniu zabrudzeń. Bardzo ciekawym narzędziem jest taka plastikowa skrobaczka do lodu, do szyb samochodowych. Jej będziemy używać do ram i też Wam pokażę po kolei co i jak. No i tyle. Jak widzicie, mam tutaj wszystko przy sobie. W ostatnim też materiale opowiadałem, dlaczego to jest ważne i co to daje. Także przejdźmy do praktyki. Na wstępie chciałem zaznaczyć, że nie ma takiej jednej uniwersalnej metody mycia. Także nie podam Wam takiej instrukcji, którą możecie zawsze zastosować. Wszystko zależy od ilości i rodzaju zabrudzeń. Najlepiej jest usuwać wszystkie zabrudzenia mechanicznie, czyli lepiej nie używać tych mocnych chemii, o czym wspomniałem też w poprzednim materiale. Lepiej jest używać tylko neutralnych, a skupić się właśnie na narzędziach, po to, żeby gdzieś tam na tą powierzchnię negatywnie nie wpływać. Jeśli już musicie użyć chemii, bo po prostu te metody mechaniczne nie dają rady, to zawsze róbcie ten test na małej powierzchni. Zacznijmy od ram. Jeśli to okno było naprawdę długo niemyte, trwała budowa, jest wszystko mega zakurzone, jest tego syfu naprawdę dużo, to najpierw musimy zacząć od tego, że jak otworzymy to okno, to na pewno będzie tutaj sporo takiego syfu, pyłu i różnych takich rzeczy. Więc można rozważyć odkurzenie tego. Jest to często szybsze niż jak sobie tam nawalimy wody, nawalimy piany, jak się to wszystko wymiesza, zrobi się takie błoto. Więc czasem szybciej jest przynieść ten odkurzacz i to szybko odkurzyć taką szczotką okrągłą z włosiem i wtedy mamy ten problem załatwiony. Jeśli po prostu tych ram i zakamarków jest dużo, tutaj mamy względnie prostą ramę, ale jeśli byłaby bardziej złożona lub nawet taką ramę, możemy też z tego syfu najpierw spłukać po prostu taką szczotką, jakąkolwiek w zasadzie dużą szczotą, możemy po prostu przelecić całe to okno i je tutaj ładnie wypłukać z tego pierwszego takiego brudu, żeby po prostu spłukać ten największy syf. Po tym spłukaniu możemy oczywiście je ściągnąć, żeby nie było na nim wody. No i teraz możemy przejść płynnie do doczyszczania tych ram, bo pojawią się nam powiedzmy zabrudzenia, które na przykład były pod tym pierwszym kurzem. No i możemy te ramy wyczyścić na różne sposoby, zależnie od tego, jakie tam zabrudzenia się znajdują. No i tu jest fajny patent, o którym zacząłem mówić na wstępie. Taka plastikowa skrobaczka za powiedzmy 5 czy 10 zł. Na nią możemy nałożyć ściereczkę
i w fajny sposób możemy doczyścić na przykład wszystkie kropki z farby. Zdarza się, że ktoś właśnie malował taki słup i nie zasłonił tego okna, bo miał to po prostu gdzieś. Więc teraz my musimy pracować nad tym, żeby te kropki usunąć. No i to jest poniekąd bardzo fajny patent. Można to oczywiście wcześniej namoczyć, jest wtedy dużo łatwiej i gdzieś tam w ten sposób można to usunąć. Jeśli na przykład na tych ramach byłyby takie czarne, tłuste zabrudzenia, no to wtedy fajnie sprawdzi się taki pad z melaminy. Tu jest taka gąbeczka, ona jest tańsza i troszkę mniej trwała, a tu jest taki pad dedykowany z melaminy, można go przyczepić na taki uchwyt do padów lub go na przykład pociąć na mniejsze 4 pady czy 3 pady i sobie po prostu nim doczyszczać. No i tym tutaj możemy się wspomóc przykładowo taką chemią. No i jeśli macie taką chemię, to pamiętajcie, nigdy nie psikajcie chemią bezpośrednio na szybę. Może gdzieś ta chemia w tym miejscu, gdzie ona najbardziej zadziała, zostawić jakiś ślad, czy właśnie doczyścić dużo bardziej w tym miejscu niż w innym i po prostu będzie to widoczne. Dużo bezpieczniej jest psikać sobie po prostu na padzik i wtedy na przykład sobie tą ramę kompleksowo tutaj doczyścić, wytrzeć do sucha ściereczką. W ten sposób, nie? Wszystkie zakamarki, analogicznie jak w materiale o myciu ram, możemy umyć po prostu pędzelkiem na mokro. Często trzeba po prostu dużo tej wody gdzieś tam, żeby to wszystko wypłukać, wyczyścić. Tutaj jak są takie zabrudzenia właśnie pobudowlane, no to trzeba po prostu naprawdę dużo. Tu jest cały piach jeszcze, dlatego mówiłem o tym odkurzaniu. Można wtedy wszystko ładnie tym pędzelkiem tutaj z tych najmniejszych rancików powymiatać, wytrzeć ścierką, która jest najbardziej brudna, najmniej nam jej szkoda. W ten sposób. Po umyciu ram czas na mycie szyby. No i w tym przypadku mamy tutaj takie fajne naklejki. Ktoś sobie nakleił. I jeśli macie stały kontakt z klientami, to warto z nimi rozmawiać, żeby sobie przyklejali na szybach na takich gumeczkach, a nie na kleju. Wtedy nie trzeba będzie tego kleju tutaj doczyszczać. Zaczynamy od ściągania w ogóle wszystkich naklejek, które jesteśmy w stanie. Niekoniecznie chcemy myć papier. Powiedzmy do tego stopnia oczyściliśmy tą szybę. No i jeśli ona byłaby bardzo brudna, tak jak wspomniałem, jedziemy po całości ze szczotą, płukamy po prostu dużą ilością wody, spłukuje się nam to wszystko. No i z takiego pierwszego oczyszczenia, no możemy użyć tej szczotki, możemy tak samo to wykonać myjką. Szczotka jest o tyle dobra, że po prostu gdzieś tam od razu w te zakamarki doczyszcza. Myjka tak fajnie nie wypłukuje z tych zakamarków tego brudu. No i powiedzmy na tym pierwszym etapie musimy usunąć większość tych zabrudzeń. No i teraz zależy, czy to okno jest brudne tylko właśnie z takiego kurzu pobudowlanego, czy na przykład są tam jakieś większe zabrudzenia, no to na tym etapie możemy na przykład bardzo brudne okno ściągnąć nawet jakkolwiek, bo tutaj jakość nie ma znaczenia na tym etapie, bo i tak będziemy je teraz moczyć. No i na drugim etapie możemy spróbować doszorować większość tych zabrudzeń, które są takim padem na kiju. No i zdarza się, że po prostu dużo kropek, dużo takich rzeczy, które musielibyśmy usuwać na przykład ręcznie, kropeczka po kropeczce, po prostu takim padem one nam zejdą. No i po użyciu takiego pada czas po prostu na kolejne gdzieś tam ściąganie tej wody. No i teraz powiedzmy widzimy wszystkie zabrudzenia, które nam nie zeszły jakby przy użyciu tego pada. Możemy na przykład namoczyć sobie kilka okien. Wtedy nam powiedzmy część tych zabrudzeń na przykład się odmoczy i będzie dużo łatwiej po kilka razy przejść po tych oknach. Dużo łatwiej wtedy będzie usunąć niektóre zabrudzenia. No i jeśli chcemy usunąć takie kawałki na przykład kleju bądź jakichkolwiek innych zabrudzeń, na które mamy chemię, no to możemy właśnie sobie napsikać na takiego padzika i sobie po kolei te rzeczy podoczyszczać. To na przykład mamy taki klej, który nam fajnie zejdzie, bez problemu tą chemią, ale jak tu jest kawałek taśmy, no to niestety warto jest po prostu umyć to skrobakiem. Możemy sobie tą chemię ponakładać, żeby było po prostu, jakby żeby ten klej się już trochę rozpuścił. W przypadku takich spryskiwaczy często, jeżeli pracujecie z mocną chemią, no to one się psują. Można właśnie je zastąpić taką buteleczką po płynie z Moermana czy z jakiegoś płynu do naczyń, gdzie można sobie po prostu wlać tą chemię, no wtedy ta pompka nie ma się jak zepsuć, bo tej pompki tutaj po prostu nie ma.
Jeśli pracujecie z mocną chemią, to warto też mieć takie rękawiczki nitrylowe. Jeżeli to jest zwykła woda i takie rzeczy, to nie potrzeba, ale gdzieś tam rozważcie rękawiczki nitrylowe. One trochę ochronią Wam dłonie. No i teraz czas na użycie skrobaka. Jednym równym ruchem po prostu ściągamy tą naklejkę. Minimalnie w tym miejscu, tylko gdzie trzeba, nie gdzieś dalej. Możemy ten skrobak z tych naklejek wypłukać, żeby było jak najmniejsze ryzyko uszkodzenia szyby. No i ładnie nam wszystkie naklejki zeszły. Jeśli tych zabrudzeń byłoby dużo, trzeba byłoby tym skrobakiem po prostu jeździć po całej szybie, no to też trzeba to robić na mokro. Więc wtedy po prostu moczymy całą szybę. No i w analogiczny sposób skrobak i w bok ciach. To w przypadku naprawdę hardkorowych rzeczy. Warto, żeby jeżeli tych rzeczy jest dużo, to czasem po prostu co ruch musimy ten skrobak wypłukać, żeby gdzieś tam te opiłki się nie dostały pod ostrze, żeby nam to okno się po prostu nie uszkodziło. W ten sposób możemy wyczyścić te drobinki. Ale to naprawdę, jeżeli jest hardcore, zazwyczaj jest tak, że tym padem wszystko jesteśmy w stanie usunąć, jesteśmy w stanie to ściągnąć i na przykład zostają pojedyncze kropki i właśnie pokażę Wam, co z tymi pojedynczymi kropkami możecie zrobić. No i do pojedynczych kropek właśnie fajnie przychodzi nam z pomocy ta wełna i zostaje nam na przykład taka pojedyncza kropka. Pokażemy może kropkę na innym oknie, ale jesteśmy w stanie fajnie wełną po prostu doczyścić. Jest jakaś kropka. Jest po drugiej stronie szyby, ją gdzieś tu widziałem, jest tu. No, jeżeli macie taką kropkę na przykład z silikonu, to można ją w bardzo fajny sposób tą wełną po prostu usunąć, nie używając skrobaka. Jest to naprawdę w pełni bezpieczna i sprawdzona metoda, nawet na sucho. No i kończąc, podsumowując trochę temat samej szyby, bo to jest poniekąd najbardziej kluczowe, to robimy to w wielu etapach. Czyli myjemy raz, większość zabrudzeń, które jesteśmy w stanie usunąć, usuwamy, ściągamy, widzimy dopiero te zabrudzenia, które są trudno usuwalne, usuwamy je metodą albo pada miejscowego, albo z użyciem jakiejś chemii, albo z użyciem skrobaka. W ostateczności pojedyncze zabrudzenia możemy na sucho usunąć wełną. Analogicznie, jeśli myjemy dwie strony jednocześnie, co jest poniekąd najbardziej efektywne, no to warto jest na przykład umyć jedną stronę, później drugą stronę, bo często Wam się będą mieszać te zabrudzenia, że na przykład nie będziecie widzieć dokładnie wszystkich, bo będziecie widzieć część po drugiej stronie i część z powrotem tej drugiej, więc tak czasem na zmianę trzeba te strony umyć. No wiadomo, jeśli myjecie na przykład z dostępu linowego, no to często myjecie elewację tylko od zewnątrz, no to wtedy po prostu się nie da, no i czasem coś zostanie z doświadczenia i z autopsji gdzieś wiem. Po umyciu szyby czas na mycie parapetu. Tutaj mamy taki parapet, który w zasadzie jest zintegrowany z ramą. No i też jest to w sumie dobry case, bo w zasadzie parapet, no to podchodzimy do niego w taki sam sposób jak do ram. Z tym, że często jeżeli macie na przykład takie parapety, które są na przykład przy oknach otwieranych, no to one są często właśnie słabej jakości. To jest taka blacha, którą można nożyczkami wycinać. No i często po prostu bardzo trudno jest usunąć niektóre zabrudzenia z tych właśnie parapetów, nie? Ale podchodzimy do tego w analogiczny sposób, czyli po prostu jeżeli mamy jakieś tam brudniejsze takie zabrudzenia czarne, bo parapety są płaskie, więc są najbardziej narażone na zabrudzenia, no to jedziemy tak samo z tą gąbeczką z melaminy, całość sobie fajnie doczyszczamy tym przyrządem. Widzicie, że jest brudny. Zakamarki tak samo można pędzelkiem. No i całość możemy sobie ściągnąć. Ja tutaj mam taką fajną, krótką ściągaczkę. Nie używam tej ściągaczki do szyby, bo po prostu ona się jakby zużywa wtedy. Mam taką krótką ściągaczkę, mamy sobie ten parapet tutaj fajnie ściągnąć i on praktycznie nie wymaga w ogóle już wycierania ściereczką. Jakieś tam drobne dotarcia w rogach, jeśli mam gdzieś zostanie z tej ściągaczki, ale fajnie jest właśnie zrobić to na mokro, trochę tak jak przy myciu szyby. Można to po prostu ściągnąć ściągaczką. I tyle. No i pokazałem Wam fajnie, jak to wszystko zrobić, jeśli stoimy na ziemi. No a teraz co w przypadku, jeżeli to okno jest gdzieś wysoko? Zazwyczaj musimy mieć po prostu do niego dostęp rękami.
lub ewentualnie z jakiegoś krótkiego kija. Z długich kijów, no to tylko przy jakichś takich lżejszych zabrudzeniach, na zasadzie, że tylko padem doczyścimy i wszystko zejdzie, to wtedy możemy gdzieś tam z dłuższych kijów, czy właśnie wodą demineralizowaną też w ten sposób możemy umyć, ale przy takich stricte doczyszczeniach, no to jest po prostu potrzebny dostęp z ręki. No, czyli przy wyższych przeszkleniach na pewno no to drabina w pierwszej kolejności, tutaj bezpieczna praca jest kluczowa. Rusztowanie może być, można wykorzystać też dostęp linowy, jeżeli to są wyższe budynki, wyższe przeszklenia, gdzie tam powiedzmy rusztowanie, drabina nie wystarcza. Podnośnik koszowy lub taki podnośnik nożycowy, czyli albo taki na samochodzie, albo po prostu taki na przykład samojezdny, elektryczny, spalinowy. No jest naprawdę tych opcji dostępu dużo, także pamiętajcie, że no po prostu zawsze to będzie skuteczne, jeżeli wy macie to blisko siebie przed sobą. Jakoś musicie się dostać. Helikoptera, hulkoptera nie ma. Musimy do tego dostać się jeden ze sposobów, które wymieniłem. Zdecydowałem, że w tym materiale opowiem jeszcze trochę o podejściu do wyceny właśnie takiego mycia. No bo jest to w sumie nie lada wyzwanie. Ciężko jest bardzo ocenić na takiej wizji lokalnej, czy tych zabrudzeń pod tym kurzem jest mało, czy dużo i jakie to są zabrudzenia. Czy je usuniemy w łatwy sposób, szybko, bo jest to na przykład wodorozpuszczalna farba, czy właśnie będą to jakieś kleje i trudniejsze zabrudzenia. Także to, co na pewno mogę Wam polecić, to to, żeby na pewno na taką wizję się wybrać. Ustalić z klientem, czy to jest mycie takie serwisowe, czy to jest jakieś doczyszczanie. Mycie serwisowe to jest mycie tylko myjką, ściągaczką bez doczyszczeń. Jeśli to jest jakieś doczyszczanie, klient chce usunąć więcej po prostu tych zabrudzeń, no to trzeba na tą wizję się wybrać i dokładnie to ocenić, policzyć sobie, ile zajmie jedno okno, można zrobić próbę umycia jednego okna. Naprawdę warto, bo można się wpakować po prostu w zlecenie, na którym będziecie siedzieć przez 20 dni, a założyliście, że będziecie siedzieć na nim dni na przykład 5. Więc odpowiadając trochę na pytanie, które zostało zadane na wstępie, czy da się na tym dobrze zarobić, no to mycie pobudowlane jest wyceniane na wyższej marży. Powinniście je wyceniać na wyższej marży, bo zobaczcie, ile ja tutaj mam sprzętu, jaką ja muszę mieć wiedzę, żeby to okno umyć, ile muszę tych okien umyć, żeby to robić szybko i sprawnie. Tutaj na pewno powinna być nałożona wyższa wasza marża względem takiego mycia po prostu zwykłego serwisowego. Więc jeżeli tylko dobrze wycenicie to mycie, dobrze ocenicie ten czas pracy, co jest trudne, nie mając na przykład dużego doświadczenia, no to na pewno na tym da się dużo lepiej zarobić, patrząc na przykład na przestrzeni jednego dnia. Czyli za jedną roboczo-dniówkę możecie mieć więcej niż za mycie serwisowe, jeżeli dobrze to ocenicie. No i chyba tyle merytoryki w tym materiale. Koniecznie dajcie znać, czy te treści są dla Was pomocne. Starałem się zawrzeć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Może się odcinek wydawać trochę długi, ale mam nadzieję, że dobrnęliście do końca. Szczególnie dajcie znać, czy ta część o finansach, o podejściu do wycen jest dla Was interesująca. Jeśli tak, no to postaram się nagrywać więcej materiałów w tym kierunku takim bardziej nietechnicznym o myciu szyb, tylko właśnie o też podejściu takim biznesowym do prowadzenia firmy. Tyle na dzisiaj. Następny odcinek serii o ściąganiu techniką ES, czyli czymś, co jest najtrudniejsze po prostu w wykonaniu, w nauczeniu się, ale jeżeli się tego nauczy, to po prostu okna myje się dużo, dużo szybciej. Trzymajcie się ciepło, powodzenia w sezonie, cześć!